Co należy wyciąć, a co można zostawić podczas montażu podcastu. Możesz nie wycinać zupełnie nic. Są takie podcasty, które taką mają formę, taki mają styl, że są odzwierciedleniem rzeczywistości. Tam nie ma żadnych cięć, niczego się nie usuwa. To jest jedna skrajność. Druga skrajność jest taka, że nagrywa się bardzo, bardzo dużo materiału, bardzo dużo różnych takich elementów surowych i z tego składa się podcast trochę jak z klocków, wykorzystując i te nagrania gdzieś zrobione w terenie, i komentarze dograne ze studia, efekty dźwiękowe, muzykę i tak dalej. Więc to są skrajności, zwykle poruszamy się gdzieś między nimi. Co wycinać? Wytnij to, co jest nudne. To, co nie wnosi żadnej wartości z punktu widzenia słuchacza. W typowej sytuacji, to oczywiście to, co jest nudne, no to jest kwestia twojej subiektywnej oceny, więc nie jestem w stanie z góry powiedzieć, co jest nudne, ale mogę ci powiedzieć o takich elementach, które często budzą wątpliwości. W takich typowych sytuacjach warto wyciąć to, co może przeszkadzać słuchaczowi i pojawia się w nadmiarze. Czyli jeżeli używasz tak zwanych dźwięków namysłu, no to warto nadmiar tych dźwięków wyciąć. Nie wszystkie, o tym powiem za chwilę. Jeżeli powtarzasz pewne myśli i to też niczego nie wnosi, to można je usunąć. Jeżeli gdzieś się zapętlisz, zajdziesz, zabrniesz w kozi róg i tak naprawdę zaczynasz myśl od nowa, no to ten wątek, który do niczego nie prowadzi, też możesz wyciąć. Jeżeli w pewnym momencie nie wiesz, co powiedzieć i zrobisz taką długą pauzę, dłuższą niż parę sekund, no to też można ją skrócić czy wyciąć. Dlaczego nie usuwać wszystkich takich brudów, takich zanieczyszczeń? Posłuchaj sobie nawet najlepszych podcastów tworzonych przez sztaby fachowców, zwykle w Ameryce, no bo tam są sztaby fachowców, które robią takie najbardziej wypasione podcasty. Te nagrania nie są sterylne. W tych nagraniach też pojawiają się pewne potknięcia, pewne takie właśnie momenty zastanowienia i robi się to po to, nie dlatego, że ktoś o tym zapomniał albo nie wiedział, jak to wyciąć. Zostawia się te elementy po to, żeby te podcasty brzmiały naturalnie, brzmiały prawdziwie. I tutaj ciekawostka. Google parę lat temu, w 2018 roku, pokazał światu coś takiego jak Google Duplex. I to jest taki asystent bazujący na sztucznej inteligencji, który może zadzwonić do ciebie, na przykład do restauracji i zarezerwować stolik, na razie w języku angielskim. I co ciekawe, możesz sobie wyszukać, jeżeli wpiszesz Google Duplex w wyszukiwarkę, to znajdziesz takie nagrania. Naprawdę nie będziesz w stanie zorientować się, że to dzwoni robot. Dlaczego? Dlatego, że ten robot jest tak zrobiony, żeby udawać człowieka, więc on używa takich właśnie wtrąceń. Czasami robi pauzę, tak jakby się zastanawiał, czasami nawet robi czasami się zaśmieje nawet. Więc to są naturalne elementy ludzkiej mowy i z tego powodu nie wycinaj ze swoich nagrań każdego 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 oddechów, każdego zająknięcia, dlatego, że wtedy, kiedy one są w nagraniu, to słuchacz czuje, że mówi do niego żywy człowiek, a nie robot. Więcej wskazówek na temat nagrywania podcastów znajdziesz na stronie podcastpro.pl. Zapraszam.